We're going to get some printouts for you all in Polish. Będą za chwilę dla Was te elementy wydrukowane, kartki po polsku wydrukowane. But for the lecture today, it's going to be the English version. Ale jeżeli chodzi o dzisiejsze zajęcie, to będzie angielska wersja. However, rather than giving you an English version as well, ale oprócz tego, żeby raczej tą dać Wam angielską wersję, it's best today if you just put pen and paper down. Jest to najlepiej, jeżeli praktycznie dzisiaj weźmiecie do ręki długopis. And you just be present here in the moment. Ale żeby się take it all in. Mimo wszystko praktycznie macie być obecni tutaj, a więc najważniejsza jest Wasza obecność lub dochłonność. Everything you need to know will be in the Polish handout. Wszystko, co potrzebujecie, będzie w notatkach polskich. You'll also have the video recording to refer to if necessary. Również tutaj macie możliwość spojrzenia na wideo, które jest nagrywane. And obviously Jez is happy to answer any questions you have throughout the day. I również poprzez dzisiejszy dzień Jez będzie bardzo zadowolony, jeżeli będzie mógł odpowiedzieć na jakiekolwiek z Waszych pytań. Thank you very much. Yeah. I mean, most of it will just, we just demonstrate it as we go. They can make the odd note as they need to. Oczywiście, jeżeli chcecie, możecie robić takie zwykłe notatki, tak jak to zazwyczaj się robi. Ale dzień dobry. Jest to miło Was tutaj wszystkich widzieć. I haven't been here for 3 years. I used to teach at the undergraduate level. I did that for 28 years and decided that I'd done enough. Przez 28 lat uczyłem właśnie na stopień właśnie studentów w tej szkole, w szkole ISO, ale po tym okresie czasu stwierdziłem, że mam dość. Natomiast nie byłem tu przez ostatnie 3 lata. I mean, I teach this material at postgraduate level. I travel quite a lot to the schools around the world. Uczę tego materiału w szkołach podyplomowych, podróżuję wiele, żeby właśnie przeprowadzać te zajęcia. I'm hoping to be invited to Poland. Również mam nadzieję, że będę zaproszony do Polski. Maybe at a postgraduate level. That will be very much up to you. Może oczywiście na tym poziomie podyplomowym, więc w zależności od Waszego uznania. I want to introduce John, who's already spoken to you. Chciałem tutaj przedstawić Wam Johna, który już z Wami rozmawiał. John took over my course when I started teaching here. John przejął mój kurs wówczas, kiedy ja już nie uczyłem tutaj w tej szkole. He said he wasn't ready, but I needed to leave and somebody needed to take over. Akurat wówczas, na wczesnym czasie, czyli 3 lata temu, stwierdził, że praktycznie nie jest jeszcze gotowy na to, żeby uczyć tego materiału, ale ja musiałem opuścić szkołę, przestać uczyć, w związku z tym ktoś musiał przejąć. He's doing a very good job with it. Natomiast on robi naprawdę dobrą pracę w wybraniu tych sekund. And Toby, excuse me. I Toby, który jest drugi asystent. Toby, how long have you been graduating? 2 years. 2 years. Toby's been out 2 years, John's been out 5 years? 6. John jest 6 lat po ukończeniu tutaj szkoły studiów, natomiast jeżeli chodzi o Toby, go 2 lata po ukończeniu szkoły. And my first day in practice was 31 years ago on the 1st of August. A więc 1 sierpnia, 31 lat temu, to był mój pierwszy dzień praktyki. I've never forgotten that first day. Nigdy nie zapomniałem o tym pierwszym dniu. As my daughter, who was 3 years old at the time, ale skończyła się moja córka, która miała 3 lata. My sister was looking after her for the day. A więc w tym dniu akurat zwracała na nią, opiekowała się nią moja siostra. And I went by train to my sister's. They met me at the station. We went back to my sister's house. I pojechałem pociągiem do domu mojej siostry, a więc tam spotkaliśmy się na stacji, poszliśmy do domu mojej siostry. And my sister parked on the opposite side of the road from the house. So I got out with my daughter in the middle of the road. A więc moja siostra zaparkowała po drugiej stronie ulicy. W związku z tym ja i moja córka byliśmy po części przyśrodkowej ulicy. There was a motorcycle coming down the road, and suddenly my daughter ran across the road as the motorcycle was coming. Była to sytuacja, kiedy akurat zbliżał się motor wzdłuż tej ulicy, w związku z czym nagle moja córka wybiegła w kierunku właśnie tego motoru. He just about stopped, but he hit her leg and snapped the leg. So my first day was a memorable day. My daughter ended up in hospital with a cast on the leg. Very memorable day.
A więc on zdążył jeszcze zatrzymać ten motor na tyle tylko, że i wyłącznie uderzył tym motorem w jej nogę. A więc ten dzień, ze względu na to, tak mocno pamiętam, utkwił mi w pamięci, ze względu na to, że ten dzień skończył się w szpitalu, a noga była zagipsowana. I saw one patient that day. Tego dnia miałam jednego pacjenta. My first day, one patient. Pierwszego dnia mojej praktyki. Jeden pacjent. I took home £6 and 14 pence. 6 funtów i 40 pensów. After VAT. So, Po wykonaniu yeah, I earn a little bit more these days. Teraz troszeczkę więcej się zarabia w dzisiejszych czasach. What we're going to do today is to have a look at specific adjusting technique. To zobaczymy dzisiejszego dnia. Popatrzymy na specjalne techniki dostosowania. It was the approach that Tom Dummer was using. To było podejście, którego używał Tom Dummer. When I started here at the school, he was the principal of the school. This was his approach to osteopathy. To było jego podejście w kierunku osteopatii, do osteopatii. Wówczas, kiedy ja studiowałem w tej szkole, on był dyrektorem tej szkoły. And it's not just another technique. To nie jest inny rodzaj techniki. It's actually an approach. It's a way of thinking. It's a way of looking. It's a way of touching. It's a way of getting into the body. To jest właściwie sposób, w jaki podchodzi się do ciała, więc w jaki się patrzy na ciało, w jaki się czuje ciało, w jaki się wnioskuje patrząc na ciało. And our task today is to give you something of the feeling of S.A.T. I naszym dzisiejszym zadaniem jest to, żebyście mieli wrażenie, mieli to poczucie właśnie po tym pierwszym dniu, kiedy macie do czynienia z technikami S.A.T. Principle is simple. Zasada jest prosta. In principle it's simple. Oczywiście jak w zasadzie jest to proste. You're finding the one single segment Znajdujecie jeden segment, pojedynczy segment, that holds the key to the whole pattern. który utrzymuje klucz do całości tego wzorcu. And then you have to mobilize the segment or make sure the segment is functioning. I następnie musicie wykonywać techniki mobilizacji w obrębie danego segmentu albo upewnić się, że dany segment jest funkcjonalny. But usually with a mobilization, that's why it's called adjusting technique. Ale zazwyczaj stosując techniki mobilizacji, ze względu na to nazywane jest to technikami dostosowania. And then you let the body do the rest. I następnie pozwalacie na to, żeby ciało wykonało resztę pracy. I like the philosophy when I first heard it. Spodobała mi się ta filozofia, kiedy pierwszy raz ją o niej usłyszałam. There was something about being specific, that just finding the key, allowing that to change and everything else would change. I like the idea. Więc podobała mi się ta idea, więc bycia specyficznym, znajdowania tego klucza, pozwalania na to, żeby resztę pracy wykonać. I still use it in its pure form. Nadal używam tego podejścia w swojej czystej formie. For a proportion of patients. Ale dla odpowiedniej proporcji pacjentów. But I've integrated cranial work with specific adjusting technique. Ale również to, co osiągnąłem, zintegrowałem techniki kranialne z technikami S.A.T. So for patients for whom it is right, I use pure specific adjusting technique. Ale w przypadku pacjentów, dla których to jest odpowiednie, używam tylko i wyłącznie specjalnych technik dostosowania. For a majority of patients, I use a combination of cranial and specific. Dla większości pacjentów używam tutaj połączenia zarówno technik specjalnych, jak i dostosowania. And about 25% of my patients, I just use cranial work and nothing else. Natomiast w przypadku 25% moich pacjentów tylko i wyłącznie używam pracy kranialnej. You can't ignore the craniosacral approach. It is so vital. It gets in at a depth that you can't get to in any other way. You have to use it. Więc nie możecie ignorować podejścia czaszkowo-krzyżowego. To jest takie podejście, które pozwala Wam się dostać na taką głębokość, której nie możecie uzyskać przy użyciu innego podejścia. You're very fortunate because tomorrow you are going to have Sue Turner
who is one of the world's foremost exponents of craniosacral work. A więc jesteście szczęściarzami ze względu na to, że jutro będziecie mieć zajęcia z praktycznie najlepszą osobą na całym świecie w obrębie rejonu czy szkoły krzyżowego. I can say without a doubt that there is nobody in the world apart from Viola Fryman who has more experience of teaching cranial. A więc mogę bez wątpienia powiedzieć Wam, że nie ma tutaj żadnej innej osoby na całym świecie oprócz Violi Fryman, która ma więcej doświadczenia w obrębie nauczania technik kranialnych. And she will be with you tomorrow. A ona będzie miała z Wami do czynienia jutrzejszego dnia. She is a superb teacher. Jest niewiarygodnym nauczycielem. You will really get a flavour of cranial work for her. Zobaczycie, jak to jest pracując kranialnie. Okay, I was going to go through all the aims and objectives, but I think I'll just tell you what we're going to do essentially. Chciałem przejść przez kolejne cele oraz etapy, jakimi będziemy potem podążać, ale po prostu powiem, jaki jest program dzisiejszego dnia. The aim of today is to make sure that I present faithfully the concept of S.A.T. as was taught by Tom Dummer all those years ago. A więc celem dzisiejszego dnia jest to, żebym zaprezentował Wam koncept, jaki płynie z technik zastosowania technik S.A.T. w sposobie nauczania, jaki to był czyniony przez Toma Dummera. I joined him in practice when I graduated. I was with him for 3 years, so I got to see him working in practice. Wówczas, kiedy kończyłem szkołę, przez 3 lata pracowałem z Tomem Dummerem, więc wiedziałem, w jaki on w praktyczny sposób postępuje w swojej pracy. And I learned the secret of how to make S.A.T. work when I was working with him. I znalazłem tę tajemnicę w pracy w obrębie technik S.A.T. Jak to działa wówczas, kiedy pracowałem z nim. It's not just about releasing a single bone or a single segment. It's about how you do it, exactly what happens in your hands, in your mind, in your heart as you do it. A więc nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o to, jak wykonujecie uwalnianie czy też kości, czy też pojedynczego segmentu, ale chodzi o sposób, w jaki to wykonujecie, a więc jak działacie zarówno podczas wykonywania tej czynności oraz co się dzieje w Waszym umyśle oraz co się dzieje w Waszym sercu. It's about developing a relationship with the body, with the patient, where there's a connection between yourself and the patient. Rozwijanie pewnej relacji w obrębie siebie oraz pacjenta, więc połączenia pomiędzy Wami oraz pacjentem. So I'm hoping that during the day you'll get the flavour. A więc mam nadzieję, że poprzez ten dzień zdobędziecie właśnie to, co jest najlepsze z tego dnia. I'm going to tell you a little bit about the history of S.A.T. Powiem Wam w krótki sposób odnośnie historii technik S.A.T. oraz o Tomie Dummerze. We're going to have a look and see where S.A.T. belongs in the osteopathic world. Zobaczymy również, gdzie przynależą techniki S.A.T. w obrębie świata osteopatycznego. We're going to look at the system of mechanics, the Little John mechanics, but in a very practical way. Popatrzymy na systematykę biomechaniki Little John, ale w bardzo praktycznym pojęciu. I'm going to demonstrate the long form of the diagnostic routine that Tom Dummer taught and used. Zademonstruję Wam długą formę diagnostycznego postępowania schematycznego, której to używał Tom Dummer oraz której on uczył. This was the routine that he used in order to decide on a single segment. So he had a way of working, and I will show you that, but we won't practice it because it takes too long. A więc on miał pewien sposób postępowania, więc była to długa forma postępowania diagnostycznego po to, żeby decydować, gdzie jest ten pojedynczy segment. Pokażę Wam to, zademonstruję, natomiast nie będziemy praktykować tego ze względu na to, że to zajmuje zbyt wiele czasu. For everyday practice, we use a short form of the diagnostic routine so that we get to the segment by way of deciding what is important, what isn't important as we're beginning to mobility test. A więc w przypadku praktyki, więc każdego dnia Waszej praktyki będziecie z kolei używać krótkiej formy diagnostycznej po to, żeby zadecydować, gdzie jest ten problem, gdzie jest ten pojedynczy segment, używając poszczególnych kolejnych etapów testów mobilności. Look at the concept of positional lesion because it's the only technique approach that talks about
positional lesions. Musimy również popatrzeć tutaj na koncept uszkodzenia pozycyjnego, ze względu na to, że to jest jedyne podejście, które odnosi się do uszkodzenia pozycyjnego. We'll show you how to mobilize the upper cervicals with what we call the floating field technique. Pokażemy Wam technikę, jak mobilizować górną część odcinka sztywnego kręgosłupa z czymś, co się nazywa obszarem zawieszenia. It was devised by Tom Dummer for necks that had been traumatized by whiplash or a blow to the head or some such. Było to rozwinięte przez Toma Dummera w przypadku urazów w odcinku szyjnym, w obrębie głowy, a więc wówczas, kiedy doszło do urazu smagnięcia biczem, czy też do uderzenia w głowę. We're going to teach you Tom Dummer's approach to the sacral toggle, that little turning motion, the way you realign the pelvis. Nauczymy Was również podejścia Toma Dummera do techniki toggle w obrębie kości krzyżowej, oraz tej techniki skręcania, gdzie odwracacie ułożenie kości krzyżowej. Now you may have been taught the toggle by any number of tutors already, but there's a way of making it work with a specific intention. Może już wiele wykładowców Was uczyło tej techniki z toggle w obrębie kości krzyżowej, natomiast jest tutaj specyficzny sposób podejścia do tej techniki.